Moja mała córeczko, to znowu ja, twój tata. Dziś rozmawiam z tobą z dalekiej przyszłości, z dnia 22 listopada 2025 roku. Minął pierwszy miesiąc, odkąd pojawiłaś się na świecie. Z każdym dniem coraz wyraźniej odczuwam, jak kruche i zarazem cenne jest życie. Życie toczy się swoim nieubłagalnym rytmem i ja wiem, że wielu osób, które jeszcze miesiąc temu żyło, snuło plan, jakby przed nimi była nieskończoność. Dziś ich ziemska podróż dobiegła końca. Każdy z nas ma wyznaczony moment, by ruszać w swoją drogę. Jak widzisz, mój dzień jeszcze nie nadszedł, wciąż jestem z tobą. Mogę patrzeć, jak rośniesz i wypełnisz obietnice, które złożyłem ci w poprzednim filmie. A teraz powiedz mi, jak wygląda wasz świat. Nie potrafię go sobie nawet wyobrazić. Czy jest lepszy? A może czasami tęsknicie na naszymi dniami? A jak się ma ukochana mama? Czy wciąż trzyma się swoją zasadę czystości i porządku w domu? Domyślam się, że tak. Zawsze miał w sobie cudowną harmonię między troską i spokojem, między miłością a porządkiem. Chcę teraz usłyszeć coś o tobie. Może jest coś, czym chcesz się ze mną podzielić. A może spotkało cię coś pięknego, coś ważnego i chcesz, żebym był świadkiem twojej radości. Jestem tu, aby cię słychać z całego serca. Obiecałem ci przecież, jestem tam, gdzie ty. Muszę też zapytać o twojego tata. Ta starsza, mądrzejsza wersja mnie. Kiedy mówię mądrzejsze, mam na myśli doświadczenia życiowe i wiedzę zdobyte przez lata. Powiedz mi, czy on wciąż jest przy tobie? Co o nim myślisz, córeczko? Czy nadal nosi w sobie tę ciche walkę między dobrem a złem? Czy udało mu się stać dobrym człowiekiem? Jeśli tak, to znaczy, że moje wysiłki i poświęcenia przyniosły owoce. Przytul go i uciskaj mocno ode mnie, proszę. A jeśli jego dzień podróży już naszedł i nie ma go przed wam, nie smuć się. Znam go dobrze, znam każdy jego myśl i wiem, że starał się najlepiej jak potrafił. Teraz jego dusza jest przy tobie i czuwa nad tobą. Bo on kocha cię całym sercem i zawsze jest z ciebie dumny. A co u mnie w twojej przyszłości? U nas wszystko w porządku. W naszym małym domu panuje spokój, a ty jesteś zdrowa i silna. Twoje ruchy stają się coraz pewniejsze, a w oczach pojawia się coraz więcej światła i świadomości. Kiedy się urodziłaś, mama potrzebowała czasu, by dojść do siebie. Wtedy wziąłem na sobie całą opiekę nad tobą. W jednej chwili musiałem nauczyć się wszystkiego. Jak cię trzymać, tulić, rozumieć twój płacz i jak troszczyć się o twój syn. Teraz mama powoli odzyskuje siły i patrzy na ciebie z jeszcze większą czułością. Ten pierwszy miesiąc był dla mnie ogromną lekcją. Lekcja miłości, jakiej wcześniej nie znałem. Było to też lekcja odpowiedzialności głębszej niż mogłem sobie wyobrazić. Zrozumiałem jedno. Miłość to nie jest słowa. Miłość to czyny, cierpliwość i obecność. W pierwszym filmie obiecałem ci pierwszą praktyczną wskazówkę. Dziś nadszedł ten moment. Ale przede wszystkim chcę ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Od młodości uczono mnie, że zło ma swoją cenę.
prędzej czy później spotka je zasłużona kara. Dziś jednak, gdy staję przed Tobą jako Twój tata, widzę, że świat przestał działać na starych zasadach. Rzeczywistość odwraca się do góry nogami. Obawiam się, że w Twoich czasach płacenia za dobro będzie normą. Prawdomówność i uczciwość będą narażać Cię na największą koszty i stratę. W takim sytuacji pojawia się pytanie: czy wychowywać Cię tak, jak podpowiada mi sumienia, w uczciwości, wartościach i dobroci? Czy pozwolić, żeby żył tak jak wielu innych, bez tej ciężkiej ceny, które płacą ludzie o dobrym sercu? Moja odpowiedź jest jasna. Choć z całym sercem zachęcam Ci, byś wybrał dobro, ale nie nagrałem tych filmów po to, aby wymuszać na Tobie bycia dobrą. Bóg dał każdemu wolną wolę. Moim zadaniem jako taty jest przede wszystkim pokazać Ci możliwość ścieżki życia. Potem Ty zdecydujesz, którą z nich wybierzesz. Chcę pomóc Ci rozróżniać dobro od zła przez pryzmat zasady, które znam dzisiaj. Świat się zmienia, a wielu spraw w Twoich czasach może, a nawet na pewno, będzie wyglądać inaczej. A jednak wierzę, że istnieją pewne prawa moralne i Boże, które nie zmieniają się nigdy. To właśnie na ich fundamencie możemy próbować rozeznawać dobro i zło, bez względu na to, jak bardzo zmienia się świat. Wierzę też, że wielu osób postępuje źle, nie dlatego, że chcą czynić zło, czasami tylko dlatego, że nikt nie pokazał im, czym jest prawdziwa dobroć. Gdyby człowiek naprawdę poznał naturę dobra i zobaczył, jaki jest piękny, prawdopodobnie nie wybrałby zła. No dobrze, skoro intencja została wyrażona, opowiem Ci, jak człowiek uczy się przez całe życie. Opowiem Ci też, jak Ty możesz nauczyć się rozpoznawać dobro i unikać zła. Można powiedzieć, że nasza nauka przebiega w 4 etapach. Uczymy się przez obserwację i naśladowanie. Uczymy się przez własne próby i błędy. Uczymy się z doświadczeń i błędów innych. Uczymy się przez refleksję i analizę. Dziś zatrzymamy się na pierwszym etapie, obserwowaniu, bo od niego wszystko się zaczyna. Zaczyna się on już w pierwszym dniu życia jako obserwacja nieświadoma. To właśnie Twój etap w chwili, gdy nagrywam ten film. Od najmłodszych latach poznajemy świat, obserwując innych. To bardzo skuteczna metoda nauki, ale ma swoje wady i zalety. Ponieważ dziecko nie analizuje jeszcze tego, co widzi, po prostu powtarza wszystko, co obserwuje. Nie zna jeszcze różnicy między brzydkim a pięknym słowem, między dobrym a złym zachowaniem, ani między tym, co trudne a łatwe, małe czy duże. Na przykład pomyśl o języku. Dla dziecka nie ma trudnego języka. Urodzi się w Chinach, będzie mówił po chińsku. Urodzi się we Francji, po francusku. Co więcej, dla dziecka nauczenie się 2 czy 3 języków jest tak samo naturalne jak jednego. Potrzebuje tylko kogoś, kogo można naśladować. Dziecko jest jak gąbka. Pochłania absolutnie wszystko, co jest wokół niego, bez żadnych granic. Nie filtruje, nie rozważa. Rodzice muszą być bardzo świadomi swoich zachowań. Ta forma obserwacji dotyczy więc całkowicie rodziców. To nasza odpowiedzialność za to, jak kształtuje się dziecko. Wszystko wskazuje na to i jest na to duża szansa, gdy oglądasz ten film. Mówisz kilkoma językami, kochasz książki, jesteś osobą spokojną, która nie lubi bałaganu.
szanujesz opinię innych i jesteś bardziej odważna i odpowiedzialna niż wielu Twoich kolegów i koleżanek. Mamy na to nadzieję, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że Twoje przyszły charakter jest w dużej mierze kształtowany przez nasze codzienne zachowanie i warunek, w jakich dorastasz. Mam nadzieję, że ja i mama stanęliśmy na wysokości tego zadania. A jeśli nam się nie udało, jeśli zabrakło nam wiedzy, by postępować tak jak należało, choć z głębiej serca chcieliśmy inaczej, wybacz nam proszę. Później, gdy dorastamy, ta bierna obserwacja zmienia się w obserwacja świadoma. To czas, w którym, jak zakładam, jesteś już dorosła i oglądasz ten film. To już nie jest bierne patrzenie, ale aktywnie myślenie i analizowanie. To właśnie wtedy uczymy się patrzeć szerzej. Widzisz zarówno dobro, jak i zło i nazywać go po imieniu. To proces analizy działa w obie strony. Gdy zobaczysz człowieka mądrego, uczciwego, spokojnego czy życzliwego, zamiast tego tylko podziwiać, aktywnie go analizuj. Zapytaj sobie, dlaczego on tak postępuje. Jaką cechę warto w nim naśladować? Nazywaj jego postępowanie dobrem. Spróbuj przynieść tę cechę do swojego życia, a nawet ulepszyć po swojemu. I dokładnie tak samo analizuj drugą stronę. Gdy spotkasz kogoś, kto kłamie, jest agresywny, leniwy lub rani innych, też zastanów się, dlaczego on tak robi. Co myśli, że przez to zyska, a co naprawdę przez to traci. Analizując dobro, uczysz się, co warto naśladować. Analizując zło, uczysz się, jak rozpoznawać i świadomie go unikać. Ten sposób obserwacji to Twój dzisiejszy czas i będzie on z Tobą już na zawsze. To jest moment, w którym już sama rozważasz sytuację i decydujesz, co przyjmiesz, a co odrzucasz. Oboje z mamą mocno trzymamy kciuki, aby Ci się powiodło. Pamiętaj jednak, że zawsze możesz wrócić do mnie i do mamy po radę i pomoc. Zawsze, kiedykolwiek, gdziekolwiek i cokolwiek by się działo. No widzisz, córeczko, mądry i świadoma obserwacja to nie ślepe naśladowanie jak w dziedzictwie. To umiejętność rozważania i wybierania drogi, które prowadzi do światła. Jak napisał święty Paweł, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma postać zła. A teraz, skoro znasz już teorii w świadomej obserwacji, opowiem Ci krótką historię. Opowiesz o młodym bogaczu i biednym starcu. Młody bogacz szedł pieszo obok swojego konia, prowadząc go na targ. Bogacz był wyraźnie zmęczony drogą, a zwierzę ledwo pouczyło nogami. 2 ciężkie worki kosztownościami wisiły po lewej stronie zwierzęcia, co sprawiło, że koń szedł chwiejnym krokiem, chwiejąc się niebezpiecznie przez każdym kroku. Stój! Zawołał starzec w łachmanach, leżąc w cieniu drzewa przy drodze. Synu, męczysz siebie i biedne zwierzę. Radzę, żebyś przyłożył jeden worek na prawy bok, wtedy ciężar się wyrówna, koń pójdzie prosto, a ty będziesz mógł na niego wsiąść i odpocząć. Rada wyglądała się bogaczowi logiczna. Bez dłuższego namysłu rozłożył worki równo po obu stronach. Zmęczony koń natychmiast stanął pewniej i bogacz z ulgą wsiadł na jego grzbiet.
Podziękowawszy za radę, jechał tak przez jakiś czas, rozkoszując się wygodą. Dopiero potem zaczął się zastanawiać. Ta rada była genialna prosta, a on sam na nią nie wpadł. Pełen podziwu dla tej mądrości, zawrócił do starca i zapytał: Twoja rada była genialna. Powiedz mi, skoro masz taką mądrość życiowa, co dzięki niej zyskałeś? Starzec uśmiechnął się smutno i odparł: Zależy o co pytasz, synu. Jeśli chodzi o rzeczy materialne, to raczej straciłem niż zyskałem. Jak sam widzisz, straciłem wszystko. Nie mam gdzie spać, nie mam majątek, w ogóle nic. A co do rodziny, cóż, jestem sam. Wszyscy dawno mnie opuścili. Żona, dzieci, nawet krewni mnie nie zostawili. A co zyskałem, to nie pozwalając mu dokończyć, młody bogacz zszedł z konia. Powoli zdjął worek z prawej strony i znowu powiesił go po tej samej lewej stronie. Koń znów zachwiał się pod nierównym ciężarem. Co ty robisz? Zapytał zdziwiony starzec. Przecież sam widziałeś, że moja rada działa. Było ci wygodnie. Młody bogacz spojrzał na starca chłodno i powiedział: Jeśli twoja mądrość nie pomogła nawet tobie, dlaczego miałby pomóc mnie? Rada, która nie daje korzyści własnemu twórcy, nie jest nic warta. Po tych słowach bez pożegnania pociągnął cierpiącego konia za uzda z 2 workami wciąż wiszącymi w jednej stronie i ruszył naprzód, znowu idąc pieszo. Córeczko, przyjrzyj się uważnie decyzja młodego bogacza w tej historii. Zastanów się i spróbuj sam wyciągnąć mądrości, która dla ciebie będzie najcenniejsza. Na koniec, zgodnie z moją obietnicą, spotkamy się znowu za miesiąc, czyli 22 grudnia 2025 roku. Dziękujemy Bogu za tą łaskę, że spośród wszystkich ludzi pozwolił nam być Twoimi rodzicami. Niech Bóg prowadzi Cię i otacza opiekę na każdym kroku. Modlę się, aby błogosławił nasze dni, dał nam dużo wspólnego czasu i sprawił, aby ten pierwszy miesiąc był początek długiej, pięknej podróży. Bez względu na to, kim się staniesz, zawsze będę Twoim tatą i będę Cię chronił nawet kosztem własnego życia. Twój tata.